Są gry, które są trudne, ale przynajmniej tłumaczą ci dlaczego i pokazują błędy, dają wskazówki, uczą cię krok po kroku. Ale są też takie, które po prostu cię zabijają i zostawiają cię z jednym pytaniem, co ja zrobiłem źle. Bez tutoriala, bez wyjaśnień i bez litości. Giniesz i nawet nie wiesz dlaczego i właśnie o takich grach dzisiaj. Ghosts and Goblins. Gra, która zabija cię w sekundę i nawet nie udaje, że jest fair. Bo ta gra to jedna z najbardziej brutalnych klasyków historii i to nie jest trudna gra, to jest gra, która chce cię złamać. Zero wyjaśnień. Startujesz i dosłownie po kilku sekundach możesz zginąć. Gra nie tłumaczy, jak działają przeciwnicy, jak unikać ataków i jak przejść poziom. Masz iść do przodu i próbować przetrwać. 2 szanse i koniec. Najbardziej znana mechanika, masz 2 życia. Pierwszy cios, tracisz zbroję, drugi cios, giniesz i wracasz na początek. Brutalne, a jednak prawdziwe. Losowość i chaos. Przeciwnicy pojawiają się nagle, ataki są nieprzewidywalne i czasem giniesz i nawet nie wiesz od czego. Dzisiaj gracze by się mocno wkurzyli, a kiedyś to była norma. Skoki, które każą. Największy troll tej gry to skakanie, bo kiedy skoczysz, nie możesz zmienić kierunku w powietrzu. Zły skok oznacza śmierć, a gra ci tego nie mówi i musisz się nauczyć po fakcie. Drugie przejście, a najlepsze, nawet jak przejdziesz grę, to nie jest koniec. Musisz zrobić to jeszcze raz, bo inaczej nie zobaczysz prawdziwego zakończenia. A po latach, Ghosts and Goblins to definicja starej szkoły. Dzisiaj wielu graczy odbiłoby się po kilku minutach, bo za trudne, za chaotyczne i za mało wyjaśnień, ale to właśnie to sprawiło, że gra stała się legendą. Plusy, kultowy klimat, duże wyzwanie i satysfakcja z przejścia. Minusy, bardzo wysoki poziom trudności, brak wyjaśnień i frustrująca losowość. A dla kogo? Dla hardkorowych graczy, bo ta gra nie chce cię nauczyć, ona chce sprawdzić, ile jesteś w stanie wytrzymać. Klasyka, który zabija bez ostrzeżenia mieliśmy, to teraz czas na coś bardziej klimatycznego. Gra, która wygląda niewinnie, ale potrafi ukarać cię za rzeczy, których kompletnie nie rozumiesz. Oddworld Apes Odyssey. This is Necrom. Long ago, the Budokans brought their dead here. That was before the Gluckans started stealing our bones. They used Budokan slaves to do it. Blind ones that couldn't see. Gra, która wygląda niewinnie i karze za każdy błąd. Na pierwszy rzut oka to gra, która wygląda jak spokojna platformówka, trochę skakania, zagadek i klimatyczna historia, ale bardzo szybko okazuje się, że to gra bezlitosna. Śmierć za jeden błąd. W tej grze giniesz bardzo łatwo. Zły krok, zły timing lub zła decyzja, no i koniec. Nie ma miejsca na błędy. Brak wyjaśnień, gra nie tłumaczy jasno od mechanik. Masz komendy do sterowania innymi postaciami, dziwne interakcje z otoczeniem i ukryte rozwiązania. I musisz sam to ogarnąć, często metodą prób i błędów. Ratowanie NPC. Twoim celem jest ratowanie innych, ale gra nie mówi dokładnie jak. Źle wydasz komendę, no to NPC ginie i często nawet nie wiesz dlaczego. Pułapki i niespodzianki. Pułapki są wszędzie i bardzo często pojawiają się nagle, nie są oczywiste i zabijają natychmiastowo. Dzisiaj większość gier by to zaznaczyła, ale tutaj masz się nauczyć po śmierci. Perfekcyjne timingi, wiele sekcji wymaga idealnego wyczucia, sekunda za wcześnie, śmierć, sekunda za późno, śmierć i gra nie daje ci marginesu do błędu. A po latach Oddworld to gra wymagająca, nie przez poziom trudności walki, ale przez brak wybaczania i brak wyjaśnień. Dzisiaj wielu graczy by się odbiło, bo za dużo prób i błędów, za mało wskazówek, no i za duża kara za pomyłki. Ale jednocześnie to właśnie buduje jej klimat. Plusy, no unikalny klimat i satysfakcja z ogarnięcia tych zagadek i oryginalna rozgrywka. Minusy, brak wyjaśnień, wysoka kara za błędy i frustrujące momenty. A dla kogo? Dla na pewno cierpliwych graczy, bo ta gra nie prowadzi, ona testuje, czy nauczysz się na własnych błędach. A skoro mieliśmy grę, która karze za każdy ruch, to teraz czas na coś jeszcze bardziej bezlitosnego. Roguelike, w którym każda śmierć to nowy początek i każda runda może skończyć się w sekundę. Spelunki. Roguelike, który zabija cię w sekundę i nie tłumaczy dlaczego. Spelunki wygląda jak prosta gierka w 2D, mała postać, pixel art i szybkie rundy, ale to jedna z najbardziej bezlitosnych gier na tej liście. Śmierć znikąd. W
tej grze możesz zginąć i to dosłownie w sekundę. Spadający kamień, pułapka w ścianie, przeciwnik, którego nie zauważyłeś i koniec rundy. Bez ostrzeżenia. Zero wyjaśnień. Gra nie tłumaczy większość mechanik, nie mówi jak działają pułapki, co robią przedmioty i jak reagują przeciwnicy. Musisz to odkryć sam, często umierając. System, który cię karze i największym problemem są interakcje. Jedna rzecz odpala drugą. Uderzysz coś, spada kamień. Kamień trafia pułapkę, strzałka i strzałka trafia ciebie. Śmierć. I nawet nie wiesz, co się wydarzyło. Chaos, który ma zasady i tu jest twist. To nie jest losowe, to wszystko ma sens, tylko gra ci tego nie tłumaczy. Jak zrozumiesz mechaniki, zaczynasz widzieć wzory, ale dojście do tego, oj boli. Permanentna śmierć. Giniesz, zaczynasz od nowa. Zero checkpointów, zero litości i każdy błąd to totalny reset. Po latach Spelunky to idealny przykład gry ucz się albo gin. I dzisiaj wielu graczy by się odbiło. Za szybkie kary, za mało wyjaśnień i za duży chaos. Ale dla tych, którzy zostaną, to jedna z najbardziej satysfakcjonujących gier ever. Co do plusów, głęboka mechanika, duża regrywalność i ogromna satysfakcja. Minusy, brak wyjaśnień, frustrujące zgony i wysoki próg wejścia. A dla kogo? Dla ludzi z cierpliwością, bo Spelunky nie chce, żebyś wygrał, on chce sprawdzić, czy jesteś w stanie zrozumieć chaos. Mieliśmy grę, która zabija cię w sekundę, to teraz coś zupełnie innego, survival, który nie zabije cię od razu, ale powoli i bardzo boleśnie. The Long Dark. Survival, który nie mówi co robisz źle, tylko pozwala ci zamarznąć. Bo to nie jest gra, która zabije cię od razu, ona robi coś gorszego, pozwala ci powoli umierać i samemu dochodzić do tego dlaczego. Cichy, powolny koniec, nie ma tu nagłych eksplozji, nie ma bossów, jest zimno, głód i zmęczenie i każdy z tych elementów może cię zabić powoli. Brak wyjaśnień, gra nie tłumaczy jasno systemów, nie mówi jak szybko tracisz temperaturę, czy jak działa zmęczenie, albo ile potrzebujesz jedzenia. Musisz obserwować i testować i uczyć się na błędach. Złe decyzje, śmierć po czasie. Najgorsze, często robisz błąd i nie widzisz tego efektu od razu. Nie ubrałeś się dobrze, zamarzniesz za kilka minut. Źle zarządzasz jedzeniem, padniesz z głodu później i nagle jest za późno. Fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Gra daje ci momenty spokoju, ogień, schronienie, cisza i myślisz, no ogarnięte, ale po czasie wychodzisz na zewnątrz i wszystko się sypie. Systemy, które trzeba zrozumieć, temperatura, kalorie i stamina, to wszystko działa razem, ale gra nie rozkłada tego na czynniki pierwsze. Musisz sam ogarnąć, co jest ważne, kiedy ryzykować i kiedy się wycofać. A po latach The Long Dark to survival bez kompromisów. Dzisiaj wielu graczy by się odbiło, bo za wolne tempo, za mało wyjaśnień i za duża kara za błędy. A dla tych, którzy lubią klimat, to doświadczenie jest niesamowite. Plusy, świetny klimat, realistyczny survival i napięcie. Minusy, brak wyjaśnień, powolna, frustrująca śmierć i wysoki próg wejścia. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią survival na serio, bo ta gra nie chce cię szybko zabić, ona chce zobaczyć, czy zrozumiesz, jak przetrwać. Survival, który powoli cię wykańcza był, to teraz czas na coś jeszcze brutalniejszego. Dżungla, halucynacje i systemy, które kompletnie nie tłumaczą, co się dzieje. Green Hell. Jake, what the hell is going on there? Come on, speak to me, Jake. ¿Por qué no me respondes? Survival, który zabija cię, a nawet nie wiesz dlaczego. Bo ta gra to nie jest zwykły survival, to gra, która nie tylko sprawdza twoje umiejętności, ale też twoją psychikę. Zero jasnych zasad, na początku nie masz pojęcia co robisz, gra nie tłumaczy co możesz zjeść, co jest trujące, czy jak działa zdrowie, eksperymentujesz i często kończy się to źle. Choroby i obrażenia, zostajesz ugryziony, masz ranę, łapiesz pasożyty i nagle tracisz zdrowie, słabniesz, umierasz. Problem, gra nie mówi jasno co się dzieje, musisz sam dojść do przyczyny. Systemy, które się nakładają. To nie jest jeden pasek życia, masz białko, tłuszcze, węglowodany i nawodnienie i wszystko musi się zgadzać. Zignorujesz coś, organizm siada.
Halucynacje. I teraz najlepsze. Twoja postać może zacząć wariować. Słyszysz głosy, widzisz rzeczy i nie wiesz, czy to gra, czy twoja postać. To totalnie rozwala orientację. Uczenie przez ból. Większość rzeczy ogarniasz tak. Robisz coś, popełniasz błąd i umierasz. I dopiero wtedy rozumiesz. Po latach Green Hell to survival ekstremalny. Za dużo systemów, za mało wyjaśnień i za duża kara za błędy. Ale jeśli dasz mu czas, to jedna z najbardziej imersyjnych gier ever. Plusy: realistyczny survival, głęboka mechanika i świetny klimat. Minusy: brak wyjaśnień, przytłaczające systemy i frustrujące początki. A dla kogo? Dla hardkorowych graczy, bo Green Hell nie chce ci pomóc, on chce zobaczyć, czy przetrwasz w miejscu, które cię niszczy. No a skoro mieliśmy realistyczny survival, to teraz coś zupełnie innego, gra, która wygląda jak kreskówka, ale potrafi zniszczyć cię szybciej niż większość Dark Soulsów. Cuphead. Gra, która wygląda jak bajka i nie tłumaczy, dlaczego ciągle giniesz. Cuphead na pierwszy rzut oka wygląda niewinnie, kreskówkowa grafika, muzyka jak z lat 30., kolorowy świat. Ale to jedna z najbardziej brutalnych gier ostatnich lat. Trudność bez litości. Bossowie w Cupheadzie są bezwzględni, szybkie ataki, chaos na ekranie i kilka faz walki. I jeden błąd może zakończyć rundę. Brak wyjaśnień. Gra nie tłumaczy dokładnie, jak działają wzory ataków, jakie są najlepsze strategie i co robić w danej sytuacji. Masz patrzeć i się uczyć. Nauka patternów. Cuphead to gra o zapamiętywaniu. Musisz uczyć się ruchów bossów, rozpoznawać ataki i reagować w idealnym momencie. Problem? Na początku to wygląda jak chaos. Przeładowany ekran. Największy problem dla nowych graczy: ilość rzeczy na ekranie, pociski, przeciwnicy, efekty, czasem giniesz i nawet nie wiesz od czego. Mało miejsca na błąd, masz mało HP, naprawdę mało i kilka trafień. I koniec, nie ma tu miejsca na eksperymenty. Po latach Cuphead to przykład gry, która jest fair, ale nie wybacza. Dzisiaj wielu graczy by się odbiło, bo za trudne i za szybkie, no za mało wyjaśnień, ale jeśli się nauczysz, to daje ogromną satysfakcję. Plusy: unikalny styl graficzny, satysfakcjonujące walki i dobrze zaprojektowani bossowie. Minusy: wysoki poziom trudności, brak wyjaśnień i frustrujące początki. A dla kogo? Dla ludzi z refleksem i cierpliwością, bo Cuphead nie chce, żebyś wygrał szybko, on chce, żebyś nauczył się każdego błędu. Mieliśmy gierkę, która wygląda niewinnie, to teraz coś totalnie innego: FPS plus RPG, który jest tak chaotyczny, że nawet nie wiesz, co się w nim dzieje. Iyaoi Divine Supremacy. FPS plus RPG, który nie tłumaczy absolutnie nic i oczekuje, że ogarniesz wszystko sam. To jedna z najbardziej niezrozumiałych gier ever i to nie jest przesada, to gra, która wrzuca cię w świat i nie daje żadnych sensownych wyjaśnień. Totalny brak tutoriala. Już od pierwszych minut nie wiesz, co masz robić, nie rozumiesz systemów i nie ogarniasz interfejsu. Gra nie pomaga w ogóle. Systemy na systemach. Masz tu wszystko: RPG, FPS, hacking, umiejętności i augmentacje. Tylko że problem w tym, że gra nie tłumaczy, jak to działa razem. Masz liczby, masz statystyki, ale znaczenie musisz odkryć sam. Umierasz i nie wiesz czemu. Giniesz często i bardzo często. Nie wiesz od czego, nie wiesz jak temu zapobiec i nie wiesz, co zrobiłeś źle. To nie jest klasyczna trudność, to jest chaos. Dziwne mechaniki. Możesz zostać zhakowany, stracić kontrolę nad postacią i zginąć przez coś, czego nie rozumiesz i gra nie daje feedbacku. Klimat zamiast wyjaśnień, zamiast tutoriala dostajesz klimat. Dziwny, ciężki, cyberpunkowy świat i masz się w nim odnaleźć albo zginąć. Po latach to gra kultowa, ale bardzo niszowa, za trudna do zrozumienia, za mało wyjaśnień i za dużo chaosu. Wiele graczy by się odbiło, ale jeśli kliknie, to jest coś tam unikalnego. Plusy: no unikalny klimat, ogromna swoboda i głębokie systemy. Minusy: zero wyjaśnień, chaos i wysoki próg wejścia. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią eksperymentować, bo ta gra nie chce cię uczyć, ona chce raczej zobaczyć, czy jesteś w stanie w ogóle ją zrozumieć.
Chaos, którego nie da się ogarnąć od razu był, to teraz coś jeszcze cięższego, sandbox RPG, który nie tylko nie tłumaczy zasad, ale wręcz rzuca cię w świat, gdzie jesteś nikim i masz sobie radzić. Kenshi. Sandbox RPG, który nie tłumaczy zasad i traktuje cię jak śmiecia. Kenshi to gra, która nie daje ci żadnej przewagi, nie jesteś bohaterem ani wybrańcem, jesteś po prostu nikim i świat traktuje cię dokładnie tak, jak na to zasługujesz. Start od zera, zaczynasz jako totalne zero, słabe statystyki, brak sprzętu i brak pieniędzy, każdy przeciwnik może cię zabić, albo gorzej, zniewolić. Zero wyjaśnień, gra nie tłumaczy jak zarabiać, jak walczyć i w ogóle jak rozwijać postać. Masz sandbox i masz sobie radzić. Systemy, które cię nie oszczędzają. W Kenshi wszystko ma konsekwencje, przegrasz walkę, nie zawsze giniesz. Czasem tracisz kończynę, zostajesz niewolnikiem, zostajesz okradziony i musisz żyć dalej. Nauka przez cierpienie, rozwój postaci poprzez porażki. Dostajesz wpierdziel, rośniesz, pracujesz ciężko, zarabiasz, uciekasz, przeżywasz. Gra nagradza wytrwałość, ale droga do tego jest brutalna. Świat, który nie czeka. Najważniejsze, świat żyje bez ciebie. NPC mają swoje życie, frakcje walczą i wydarzenia dzieją się same. Ty jesteś tylko częścią tego świata. A po latach Kenshi to definicja hardkorowego sandboxa, za trudne, za wolne i za mało wyjaśnień. Ale dla odpowiednich ludzi to jedna z najlepszych gier ever. Plusy ogromna swoboda, żyjący świat i unikalny klimat. Minusy zero wyjaśnień, bardzo wysoki próg wejścia i frustrujący początek. A dla kogo? Dla ludzi, którzy lubią budować historię od zera, bo ta gra nie chce, żebyś był bohaterem, ona chce zobaczyć, czy przetrwasz, będąc totalnie nikim. A skoro mieliśmy sandboxa, który cię niszczy, to teraz coś jeszcze bardziej brutalnego. Gra, która wygląda jak pixel artowa magia, ale w rzeczywistości jest jednym z najbardziej skomplikowanych systemów fizyki w grach. I niczego ci nie tłumaczy. Noita. Roguelike, w którym wszystko ma fizykę i wszystko może cię zabić. Noita wygląda jak zwykła pikselowa gierka, ale to jedna z najbardziej skomplikowanych gier na tej liście i jedna z najbardziej brutalnych. Wszystko ma fizykę. W tej grze każdy piksel ma znaczenie. Ogień się rozprzestrzenia, ciecz się rozlewa, a gazy eksplodują. Tylko że problem, no to wszystko może cię zabić. Śmierć z twojej winy, ale nie wiesz jak. Często giniesz tak, że po prostu rzucasz czar, coś się zapala, coś wybucha i giniesz. I myślisz sobie, co ja zrobiłem. Zero wyjaśnień. Gra nie tłumaczy, jak działają interakcje, co się stanie po połączeniu efektów i jak tworzyć buildy. Masz eksperymentować i płacić za to życiem. System czarów. Największy mindfuck, tworzenie własnych czarów. Łączysz efekty, testujesz kombinacje i czasami tworzysz coś, co zabija wszystko łącznie z tobą. Nieprzewidywalność. Każda runa jest inna, każda sytuacja może się zmienić w sekundę i nawet jeśli coś działało wcześniej, to już może cię zabić. Permanentna śmierć. Giniesz od nowa. Zero checkpointów, zero wybaczenia. A po latach Noita to gra dla ludzi, którzy lubią eksperymenty. Dla reszty chaos, bo za trudne, nieczytelne i mało wyjaśnień, ale jeśli ogarniesz mechaniki, to czujesz się jak alchemik. Plusy, genialna fizyka, ogromna swoboda i kreatywność. Minusy, brak wyjaśnień, frustrujące zgony i wysoki próg wejścia. A dla kogo? Dla eksperymentatorów, bo Noita nie chce cię nauczyć, ona chce zobaczyć, co się stanie, kiedy próbujesz. Chaos fizyki był, to na koniec zostaje coś jeszcze cięższego, gra, która nie tylko jest trudna, ale też psychicznie cię dobija i kompletnie nie tłumaczy zasad. Pathologic. Gra, która nie tłumaczy zasad i jeszcze psychicznie cię dobija. Pathologic to nie jest zwykła trudna gra, to doświadczenie i jedno z najbardziej bezlitosnych, jakie istnieją. Zero jasnych zasad, gra nie tłumaczy praktycznie nic i nie mówi, jak zarządzać czasem, co jest naprawdę ważne i które decyzje mają sens. Masz chaos i masz sobie radzić.
Czas cię zabija. Największy wróg? Czas. Nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego. Musisz wybierać, kogo uratować, co zrobić i gdzie iść i zawsze coś stracisz. Systemy, które każą. Głód, choroba, zmęczenie. Wszystko działa jednocześnie i wszystko cię niszczy. Często nie wiesz dlaczego przegrywasz i po prostu świat się sypie. Brak jasnych odpowiedzi. NPC mówią z zagadkami, fabuła jest niejasna i decyzje nie mają oczywistych konsekwencji i często nie wiesz, czy robisz w ogóle coś dobrze. Frustracja plus klimat. To gra, która frustruje, męczy i przytłacza, ale jednocześnie wciąga niesamowicie. Po latach Pathologic to definicja to nie jest gra dla każdego, bo za trudna, za dziwna i za mało wyjaśnień, ale dla tych, którzy zostaną, to jeden z najbardziej unikalnych doświadczeń w gamingu. Plusy: niesamowity klimat, unikalna narracja i emocjonalne decyzje. Minusy: brak wyjaśnień, wysoki poziom frustracji i ciężkie tempo. A dla kogo? Dla ludzi, którzy chcą czegoś więcej niż zabawy, bo Pathologic nie chce cię bawić, on chce zobaczyć, jak radzisz sobie pod presją. I to były gry, które są brutalnie trudne, ale nie dlatego, że wymagają refleksu, tylko dlatego, że niczego ci nie tłumaczą. Każdy błąd musisz zrozumieć sam i każdą mechanikę odkryć sam oraz porażkę przeżyć na własnej skórze. I właśnie dlatego te gry są tak wyjątkowe, bo kiedy w końcu zaczynasz je rozumieć, czujesz coś, czego nie daje ci większość produkcji, czystą, surową satysfakcję. Dajcie znać w komentarzu, która gra najbardziej was kiedyś rozwaliła, mimo że nawet nie wiedzieliście dlaczego. I czy dziś takie podejście jeszcze ma sens. A jeżeli materiał ci się podobał, zostaw lajka, suba, komentarz, arigato za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.